To dzisiaj trochę nietypowo, po niezbyt udanym początku naszej znajomości. Dogadaliśmy się, jest dzisiaj z nami Łukasz z firmy Baltic Coast Armory. Oni oprócz tego, że handlują bronią, mają bardzo dużo broni kolekcjonerskiej i dzisiaj z Łukaszem pokażemy Wam karabin M1 Garand, ale w wersji wyborowej. Te wociaki hałasują. Dobrze, słuchajcie, tak jak powiedziałem, film będzie troszeczkę nietypowy, dlatego że nie będzie desek. Nie będzie desek, dlatego że Łukasz przyjechał dosłownie na 2-3 godzinki na strzelnicę, bo ma dzisiaj do załatwienia parę spraw w Warszawie. Fajny Colt. Gratuluję nowemu właścicielowi. I teraz tak, nie będzie desek, ale zrobimy deski, bo w planach jest zrobienie filmu o Garandzie zwykłym piechociarskim. I wtedy rzucimy Garanda na dechy, pokażemy Wam, jak on jest zbudowany, jak się go rozkłada, omówimy całą jego budowę, a dzisiaj pokażemy Wam tutaj na strzelnicy szczegóły tego M1D. Tak jest. Bo jest M1C i M1D. A czym one się różnią, to już Łukasz Wam opowie. I Łukasz opowie Wam też przypuszczalną historię tego egzemplarza, bo on też dziwnymi drogami trochę trafił do Polski. Tak jest. Więc zrobimy po prostu deski w polu. Tak? Na tyle, ile mogę. I na tyle, ile Łukasz może, Tyle, ile się dowiedziałem. Na tyle nam opowie. I to jest, mam nadzieję, pierwszy film zrobiony z Baltic Coast Armory, bo mają fajne zabawki. To idziemy teraz na improwizowane deski. No to zaczynamy nasze improwizowane deseczki. Mamy karabin M1D Garand w wersji wyborowej. Oczywiście ładowany słynnymi klipsami do Garanda, które robią ping po 8 strzale. Strzelimy sobie na 100 metrów, dlatego że oś 300 metrów jest zajęta. Myśleliśmy o 500, ale strzelanie z Garanda wyborowego jest utrudnione. A dlaczego jest utrudnione, to Wam za chwilę powiemy. Na początek, drogi Łukaszu, M1C i M1D. Historia w ogóle bierze się z tego, że wojska amerykańskie potrzebowały karabinu wyborowego i pewnie większość ludzi wie, że był to Springfield 1903 o nomenklaturze A4, czyli de facto A3 zrobiony z lunetą. I jakby zaczęły się eksperymenty w fabryce Springfielda. Nad nimi siedział też właśnie nad M1D John Garand i to było oznaczenie M1E8 dokładnie, fabryczne, a M1C, czyli prekursor tak naprawdę tego, oznaczenie M1E7. I różnica była taka, że tutaj, gdzie mamy w sumie na koniec to miał być kit, żołnierze mogli to sobie składać, takie było założenie, ale to nie wyszło do końca. W M1C montaż Griffith & Howe, jeśli dobrze pamiętam, był przymocowany tutaj bezpośrednio do komory 3 albo 6 śrubami, teraz dokładnie nie pamiętam. Był numerowany do komory. Czyli był zgodny numerycznie. Tak, był zgodny numerycznie, czego nie mamy tutaj w ogóle. Już pomijając, że Amerykanie części numerują seriami, a nie do komory, to taka dygresja. I były 2 zaciski na tym montażu plus luneta. Finalnie była to M81, M82 Liman Alaskan, jeśli dobrze pamiętam. To jest M84. Zgadza się, tak. I co ciekawe, M84 też skończył na Springfieldach 1903A4. M82 też tam był i od razu zarzucam ciekawostkę, de facto M82, który był w szeregowcu Ryanie na karabinie snajperskim Jacksona, technicznie nie powinien tam być w tamtym okresie. Ale to i tak lepiej niż w Kelly's Heroes, czyli w Złocie dla Zuchwałych, gdzie amerykański snajper strzelał z Mosina. Kręcony w dawnej Jugosławii. Tak. Po prostu tam zamiast koltów występowały wisy, zamiast bara był wzór 28, tam było dużo rzeczy. No, jak w 4 pancernych latały kałachy zamiast szturmów. Także, No tak. także tutaj zastosowano lunetę 2,2 razy powiększenie. Krzyż celowniczy duplex, taki zwykły, 2 kreski przecinające. Nie, to było akurat w Springfieldzie 19
klasie 0.3A4, ale później, bo skupowano lunety sportowe, bo Amerykanie nie mieli programu snajperskiego. I tak naprawdę były tak zwane post-net, czyli zwykły jedna kreseczka do strzelań sportowych. Później zmieniono na zwykły krzyż i zmieniono nomenklaturę lunet cywilnych na Czyli wojskowe. mamy lunetę, to nie jest pryzmat, to jest zwykły teleskop. Tak, to jest zwykły teleskop o stałym powiększeniu. 2,2 razy, jak 2,2 powiedziałeś, razy. tak? Wieżyczki do regulacji, do Elewacji nastawiania i- są tutaj pod tymi Tak kapselkami. jest, dokładnie. Jeden klik to jest ile? Jeden klik, wydaje mi się, że to było chyba pół moa, jeśli dobrze pamiętam. Czyli dość precyzyjnie, wbrew pozorom, można go ustawić. Dokładnie tak. Może nie jest to tak jak dzisiaj, że masz na przykład 0,1 mili tak, że co do centymetra sobie tam ustawiasz na 100 metrów. No ale powiedzmy, to też nie jest karabin do super precyzyjnego strzelania. Dokładnie. Tak? On ma tam na 500-600 metrów pozwolić na trafienie 500, de facto 500. no, w człowieka. Dziękuję, do widzenia. Dokładnie. Amunicja 30.06, więc to jest taki nabój. To oczywiście jest amunicja cywilna, myśliwska, Tak, półpłaszczowa. i już tłumaczę czemu półpłaszcz, bo to wynika z tego, że amunicja dedykowana do Garanda M2 Ball latała na 150-grainowych pociskach, czyli 9,7 grama. Większość 30.06 jest do polowań, wykorzystywana przynajmniej u nas w Polsce i 180-grainowe pociski to są pełnopłaszczowe. A żeby go nakarmić odpowiednim pokarmem, żeby nie skrzywić tłoka, który tak naprawdę tutaj razem z suwadłem, który pracuje nam tutaj, on jest leciutko wykrzywiony, tak został zaprojektowany. Więc jeśli damy mu za dużo siły, to on się w pewnym czasie wygnie, jak będziemy go bardzo męczyć. Tak? Dlatego powinniśmy stosować amunicję 150-grainową. Oczywiście możemy od tego odejść. Ja tu mam taką specjalną wkrętkę, która jest wydrążona, więc mamy więcej miejsca dla gazów powrotnych i to teoretycznie producent powiedział, że do 168 grainów to można stosować, ale jest jeszcze regulowana wtyczka, którą można już sobie totalnie regulować gaz, tak? Guma? Jeszcze wracając do lunet. No mamy tutaj ocznik, tak, czyli gumę. Ona chyba powinna być trochę przekręcona. To zależy moim zdaniem od preferencji, A, bo tak naprawdę... Bo on ma bardzo mały eye relief, tak? Czyli Tak. musisz naprawdę blisko się przesunąć, żeby złapać Tak, światło. zgadza się. To jest w ogóle ciemny celownik. Ta średnica obiektywu to jest tam pewnie ze 2 cm. Tak, Albo coś koło tego, czyli bardzo malutko, bardzo ciemno. To jest osłona przeciwsłoneczna? Tak, jeśli dobrze pamiętam, to ona się ściągała, tak, bo tu jest taki ząbek, go pewnie podniesiemy, to on powinien zejść. Dokładnie. Ja tego nigdy nie ściągałem, szczerze powiedziawszy, bo nie chciałem To może tego nie ściągajmy. męczyć. Ale... Dobra, ale mamy osłonę można. przeciwsłoneczną, którą można po prostu wysunąć i ograniczyć sobie i odbicia światła i też oślepianie strzelca. Czyli reasumując, M1C, M1D. M1D to jest kit, czyli zestaw montowany do karabinu, Z założenia tak miało być. tak? Później A M1C był po prostu karabinem wyborowym, który wychodził już tak. już jako gotowy karabin. Dokładnie. I przez rusznikarza była ten montaż zamontowany już w fabryce, tak? Oni robili jakąś selekcję egzemplarzy pod tym kątem? Właśnie to jest najlepsze, że szczerze powiedziawszy nie dotarłem do tego, czy te lufy są lepszej jakości. Standardem, jeśli dobrze pamiętam, było 2 moa na 100 metrów i można było puszczać na front, nie? Tutaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, ten standard był o 1 moa niższy, na 100 yardów de facto, żeby być precyzyjny. Tam 93 metrów około. I to jest ok, bo udało nam się zrobić pół moa z tego. Oczywiście pewnie znając życie, dzisiaj nie zrobię tego pół moa, ale tak strzelaliśmy, daliśmy radę zrobić pół moa z tego, aczkolwiek no jak sami widzieliście, to powiększenie jest. Znaczy jeszcze nie widzieli, ale my widzieliśmy. A, I teraz tak, dlaczego powiedziałem o tym, że strzelanie na większy dystans z tego karabinu jest trudne? Dlatego, że zobaczcie, luneta nie dość, że jest wyżej, no to jest normalne, to ona jest jeszcze odsunięta w lewo od osi lufy. I to przypomina trochę współczesne strzelanie z laserowym wskaźnikiem Zgadza celu, się. który też jest przesunięty od osi lufy. Jak jest zamontowany z boku, tak jak były stare PEK-2 montowane, to już w ogóle, ale nawet jak się założy tego Dibala, czy tam inne te współczesne wynalazki PEK-15 czy inne, to laser i tak nie jest w osi lufy, tylko on jest wyżej i przesunięty w prawo albo w lewo. I to skutkuje tym, że jeżeli
czy laser, czy tę lunetę wyzerujemy sobie na 100 metrów, to walimy w punkt, ale jak strzelamy na 200, to nie dość, że musimy wziąć poprawkę na odległość, czyli podnieść ten karabin, to jeszcze musimy wziąć poprawkę na to, że przecięcie osi optycznej i punktu trafienia jest na 100 metrach, a potem dalej ta kula względem Ciebie leci w prawo. Więc Dokładnie. im dalej strzelasz, tym bardziej musisz ten karabin przesuwać w lewo. I jak weźmiemy pod uwagę to, że to się dzieje w ferworze całej walki, to zaczyna się robić lekki problem, nie? To już trzeba być, zwłaszcza, że ten krzyż nie ma podziałki. Tak, nie ma. To są kreski, są po prostu kreski. Tak, żeby tak to na pewno zobaczycie to niedługo, ale tam nie ma tej górnej kreski. Jest pozioma i jest tak pół i troszeczkę... No ale nie ma żadnej podziałki nie z ma boku. żadnych. To są zwykłe kreseczki. A dlaczego luneta jest przesunięta? No to się możecie domyślić, tak? Ładownik musi gdzieś wejść i dlatego trzeba było zrobić tu miejsce. Jak na przykład były karabiny Mausera wyborowe, one miały lunetę nad, ale wtedy nie mogłeś ładować go z łódki. Zgadza się. Wtedy musiałeś ładować magazynek ręcznie. I to było... Bo jedną kulkę byłeś w stanie wcisnąć, ale łódki już nie Tak. włożyłeś, bo miałeś lunetę. Ale to większość karabinów wyborowych miała tak, czy to był Mosin, Lee Enfield, Springfield wspomniany, tak, czy też weźmiemy, no dobra, Szwedy nie walczyły, ale dalej mieliśmy szwedzkie, jeśli dobrze pamiętam, 41. Wszędzie był ten sam problem. No tu był ten problem większy, bo tutaj pojedynczo go bez ładownika możesz ładownik załadować jednym, 2 do 8 Tak. i go tam wcisnąć, Możesz. ale musisz mieć ten ładownik, musisz go tu fizycznie włożyć. Nie ma Zgadza opcji, że doładuję sobie teraz jeden nabój. To znaczy, oczywiście jak w każdej broni możemy to wsadzić to Tak, prosto w teraz komorę, ja ale bym włożył w komorę i zamknął zamek, no to okej, tak? Ale proszę nie rób tego. Ale to nie, no właśnie. On tego nie lubi. Ale to nie taka była idea. Nie? Dobra, to już chyba wiecie co nieco o M1C, M1D, o przypadłościach tejże lunetki. Strzelimy sobie, jest nas tutaj parę osób, więc każdy sobie po piątaku strzeli. Na początek może załadujemy 8 i spróbujemy strzelić do gonga, żebyście zobaczyli 8 strzałów i słynny ping, garanda, a potem powiesimy tarczę i po prostu postrzelamy sobie na celność i skupienie. Też mogę Wam pokazać, na czym polega Garand tam, bo nie do końca, czyli to przycięcie kciuka. No to pokażmy może teraz. Garand tam wynika z tego, że jeśli go sobie zamykamy i go odciągamy i ten ładownik wyskakuje, oczywiście chcemy przeładować broń, tak? To są dwie pozycje, w których się może zatrzymać. I to jest pozycja do Garand Thumba. Jak zobaczycie na podajniku amunicji, zatrzymał się zamek. Teraz ja go Więc chwycę, jeżeli teraz wcisnę, jak go wciśniesz, to zamek poleci dokładnie, do przodu. Dokładnie, tu go nic nie trzyma, nie? Więc jak ja to przytrzymam, ale jak go nacisnę, to zobaczcie, on już jest tu swobodny, nie? I jak temu zaradzić? Po prostu użyć siły, to jest raz, to jest jednak karabin wojskowy dalej, tak? Czyli teraz wkładam ładownik, zamek zostanie mi w tylnym położeniu Tak. i żeby go zrzucić, to muszę... Popchnąć go do przodu, popchnąć do bo przodu. de facto zamek zatrzyma się na pierwszym naboju, na podstawie łuski. I wtedy, i to już wtedy zależy od ładownika, jeśli on jest bardzo rozgięty i luźny, to wtedy może polecieć do przodu. Ale jeśli jest dobrze nowy albo jest dobrze skonstruowany, nieprzetyrany, to wtedy się zatrzyma i w filmach też często możemy zauważyć to słynne popchnięcie. Nie? A drugi sposób jest taki, że jak ładujemy ładownik, to ładujemy go tak, że małym palcem przytrzymuję rękojeść przeładowania. I wtedy nawet jak go wcisnę do końca i zwolnię zamek, to trzymam go tu. I mam czas na to, żeby zabrać kciuk, Tak. puścić i wtedy najczęściej poleci do przodu, ale czasami jakie ładowniki są zgadza zgięte się. jak ten, to mimo wszystko trzeba będzie go Tak lekko byli szkoleni żołnierze przy obsłudze. No to jak już będziemy na stanowisku, to go załadujemy i pokażemy Wam. Mam nadzieję, że nie przytnę sobie. Muszę Wam przyznać, że zdarzyło mi się przyciąć, nie polecam. To jest taka sprężyna już. Silny paznokieć się zrobi, Nie, bo miałem trochę inaczej ułożony kciuk, ale zabolało. zabolało i było widać. Jeszcze je mam. Dobra, szykujemy stanowisko i idziemy postrzelać. Ładownik, Garand z odciągniętym zamkiem. Będę starał się załadować go tak, żeby nie przyciąć sobie palca. Ja Teraz wiem. sobie przytnie. Nie, ja wiem, dlatego chcę, jest w tym pierwszym położeniu, czyli jeżeli włożę ładownik, to on poleci. Dlatego przytrzymam go tu. Staram się wcisnąć ten ładownik. Patrzcie, jak Michał traci palec. Nie, na razie to go zaciąłem, więc będę musiał go jednak odciągnąć. Mimo wszystko przytrzymam go tu palcem. Ok. Poszło i teraz już się zwolnił. Tak jest. Nie, ale trzymam go cały czas tu. On prawdopodobnie się zatrzymał na tym naboju, ale wolę go przytrzymać. I jest.
Bezpiecznik w gwarancie jest tu z przodu. Ten M1D ma jeszcze bakę. Przymierzałem się do tej baki i mam takie wrażenie jak Łukasz. Ona robi nic. Tak. Przynajmniej dla mnie. Może ludzie byli inaczej wtedy zbudowani, ale śmiem wątpić. Dobra, spróbujemy strzelić w gong na 100 metrach. Łódki będą we mnie lecieć? Nie wiem. Zaraz się dowiesz. Kupones? No powiem tak, celowniczek. Pamiętacie co mówiłem o celowniku, o tej lunecie razy 4x20 do M16, że jest prymitywny krzyż? To zmieniam zdanie. Kurna, ta blacha, jak strzelam do niej z 223, to ona się tylko trochę buja, ale tutaj no jest różnica energetyczna, a chociaż powiem Wam szczerze, że ten Garand nie kopie w jakiś straszny sposób. To jest dość przyjemne strzelanie. Nie to co ostatnio? Nie. Chyba popsułeś. Odstrzeliłem chyba jeden pas, ale jeszcze na drugim wisi. Myślę, że te straty ograniczą się do jednej śruby, ale buja się teraz na tym jednym pasie strasznie. Kopnięcie jest na tyle mocne, że on jednak trochę schodzi z celu. Znaczy, może ja też nie jakoś super dokładnie go tutaj podpieram na tym wałku, ale no trochę schodzi. No i nie ma dramatu. I ten dźwięk, kurde. To jest cały Garand. No 7x8. W gong on ma chyba 30 cm. Powiesimy sobie teraz tarczę i strzelimy sobie mały competition. Kto będzie chciał z siedzącej, to z siedzącej, kto będzie chciał z leżącej, to z leżącej. Strzelimy sobie wojskowy karabin, to powiesimy wojskowe tarcze, ludki. Zgadzam się. No to wieszamy. Dobrze, strzelamy na celność i skupienie. Jest nas 5 osób, każdy strzeli po pełnym ładowniku, czyli 8 sztuk. Odległość 100 metrów, tarcza N23P, NT23P, czyli ludzik wojskowy. Łukasz strzela jako pierwszy, bo strzelił Pumo, a więc będzie odnośnikiem. Ciekawe, czy mu dzisiaj wyjdzie. I strzelasz do pierwszej od lewej, tak? Tak jest. Dobrze. No to lecimy. Oj, muszę wstać. Zginąłeś. Tak, skinąłem już. Mówię, że ten ładownik. To co, ładowanie na czas, Michał? Tak, competition, ładowanie na czas Garanda i kto nie straci palca. Teraz widzicie, że jak ładownik jest ciulowy, to można zginąć, nie? O. Ale one chyba były jednorazowe bardziej, nie? Tak, bo one załadowane już przyjeżdżały, nie? O. Mam nadzieję, że mi nie wylecą sztuki inne z tego. No to jedziemy. Jakbyś mógł mnie załadować, to byłoby super. Jasne? Jak? Nie, gdzie? Niech sam ładuje. Ja. Proszę, pomogę Ci. Jezu, jak się boję. Mocno, mocno. Mocno, musi Mocno kliknąć. jeszcze. Jeszcze. Cię boję palca. Jak trzymam, to nie poleci. Nie poleci. Kurwa. Nie mam siły już. Staraj się naciskać kciukiem bliżej zamka, nie? Bo tam tak naprawdę musisz tą siłę pokonać.
O, i puść. Tak, i Dobij. mocno walnij w niego, do przodu. Uderz w niego. Tak jest. Nie, Kuba, to nie jest karabin dla ciebie. Czekaj, ja się muszę ustawić. Teraz jest odbezpieczony. Do przodu, Do jest przodu odbezpieczony. odbezpieczony. Dobra. Nie da się tego nie kochać. Kurna, po tym jak się męczyłeś, to ja się zaczynam bać. O, pięknie. Bałeś się? Nie. 40 razy oglądałem Kompanię Braci. Więc muszę wiedzieć, o co chodzi. Kurna, wiem, że nie powinienem, ale ta lunetka jest dość ciemna. Poświecić ci latarką? Dziękuję. O! Jak ładnie zabrzmiało. Ładnie zabrzęczało. Wiesz, Łukasz, co jest jeszcze z tą lunetą? No, Ona go ciągnie w lewo. I to czuć. Tak. Jak masz podparty ten karabin, to on ma tendencję do przekręcania się w lewą stronę i trzeba to korygować, niestety. tak, mi też uciekał w lewo. No. No dobra. Max, ty czy Zuzia? Gotowy? Strzelec sportowy ładuje garanda. Uważaj na palce. Uważam. Ale to nie tak, bo zaraz... Nie! Jezu, jakiego ty miałeś farta. Zobacz. Ale miał fart, że był na tym tylnym zaczepie, Tak, bo jakby tak. był na przednim, to już by zabolało. Podejrzewam, że ten gorszy jakby wziął, by mu ściągnął. Nie? Już by nie był strzelcem sportowym. Przeszedłby na lewą rękę. Tak, jaka I- tarcza? Ta częściowo w cieniu, co stoi. Druga od prawej. Druga od... Aha. Tam masz, tam w cieniu trochę, nie? Widzisz? Ona ma daszek. Jedyna z daszkiem. Przedostatnia. Ciemna taka, tak? Tak, Tak, tak. tak. W połowie ciemno. I górną, szczytem kreseczki, tej pionowej, w środek. Tak, to jest krzyżyk, powinien być... Jak masz tak, Tak, to tym w środek. środek. Jasne. Zabezpieczony. Jest odbezpieczony. Bezpieczona. Do przodu jest odbezpieczony. Ale popatrz, siedzi już niesportowo. Można, tak? Tak. Kopię trochę mocniej niż PCC. No, tak. I ten ostatni, samый ważny. Samej ważnej. A, nie policzył. Wiesz, Czysta polszczyzna. Samej ważnej. I teraz będzie ostatni. Super, marzyło na tym naprawdę. Suka bled! A myślałem, że takich będzie fart dzisiaj. Super. Tak. Jaki z tego morał? Nieważne jak się ładuje, ważne jak się kończy. Dzięki. Super. Nic dodać, nic ująć. Troszkę szczęścia. A dobra, jeszcze jakby mi ktoś tak uprzejmie. Tak. Nie, A to sama nie chcesz? Ja nie chcę. Ja, Nie Ja chcesz? wiem, że palce ucina, to Palce uczyny, nie. mogę czyjś palec poświęcić. To To teraz uderz w tę dźwignię do przodu. tak po prostu. Tak. Mocno. Mocno, Mocno. uderz. Tak O. jest.
i końcem kreseczki w środek. Super. Jak? No ekstra. Nie, naprawdę, lepiej się siedzi i strzela niż Jak? stoi Ekstra, ale więcej już nie chcę. Dotarcz? Dotarczy. No tarcz. No więc tak, pan Pumoa. Pan Pumoa nie jest już Pumoa. Pan Pumoa nie jest już Pumoa. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. To jest jakieś 1,6 moa plus minus. To jest ze 4. Tak? 5 najlepszych. 1,6 moa. 1,6. Mniej więcej. Teraz Kuba. ja. Kuba jest cały szczęśliwy. Kuba strzelił bardzo ładnie. Ta grupa bardzo podobna do tamtej, nawet lepsza. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. No więc największy turostrzał to będzie gdzieś z 3 moa w porywach. Raz, dwa, 3, 4, 5 to poniżej 1,5 moa. Bardzo Nice. ładnie. Tu jest moje. Patrzcie, każdy z nas ma jeden dziurę w dziurę. Nie? Każdy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. To z 3,5 moa mniej więcej. Raz, dwa, 3, 4, 5. To jest tak jak u Ciebie mniej więcej. 1,6 moa plus minus, tak? prowadzę. Najlepsza grupa. Pan strzelec sportowy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 4 moa, nawet więcej trochę. Tak, to jest 5 cm. Raz, dwa, 3. No, z 5 moa powiedzmy. Najlepsza grupa ta. To jest 3. 2,5 moa gdzieś. No, coś takiego, no. 7-8 cm, tak? I nasza lady. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jak na pierwszy raz strzelania z Garanda z dosyć dużego kalibru, Zuza nie strzelałaś nigdy. Nie strzelała z niczego więcej niż PCC. Tak? W ogóle, że ja spodziewałem się, że a tu nie. Trochę za bardzo szarpałaś spust, ale generalnie ok. No tu mamy z 6 moa mniej więcej, tak? To największe. 5 najlepszych, czyli to jakieś 3 moa. Plus minus. To chyba najlepiej Kuba. 5 najlepszych to był Kuba, bo Ty zrobiłeś poniżej 1,5 moa. My z Łukaszem strzeliliśmy około 1,6, no i sportowcy strzelili najgorzej. Może dlatego, że są sportowcami. Co wygrałem? Uścisk dłoni prezesa, 3-sekundową pochwałę wzrokową i możliwość postrzelania następnym razem. Patrz na mnie. Dziękuję. 3 sekundy. I możliwość strzelania następnym razem na przykład ze szturma Stilfenrohr 41. O Boże, chcesz, żebym to ustawiał, nie? Tak, ustawię to. Tam zaproponowałeś. Jak najbardziej. Dobrze, zwijamy tarczę, zrobimy krótkie podsumowanko i to będzie w zasadzie na tyle. To podsumowując, bo zapomnieliśmy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo powiedziałem, że powiesz o historii tego egzemplarza. Oczywiście na deskach zapomnieliśmy o tym powiedzieć, to krótko. Skąd się wziął ten egzemplarz? Bo on jest produkcji amerykańskiej, Tak. ale on nie przyjechał ze Stanów. Nie, de facto znalazłem go w Polsce, co może być troszeczkę dziwne, ale normalnie zgodnie ze sztuką baza była zwykłym Garandem, tylko wymieniano lufy pod montaż właśnie M84 i w ramach programów Lend & Lease wypożyczano te karabiny na cały świat. Nawet chyba Wietnam dostał jakąś partię. Ten akurat ma takie specyficzne bicie, ale musielibyśmy go całego rozebrać. No i zacząłem dłubać, co to za bicie jest. I okazało się, że to był importer, który sprowadzał z Izraela tą wypożyczoną broń z powrotem, którą dostali. I oni to dostali w latach 60., czyli wojna sześciodniowa, nie? I taka ciekawostka, jak tak zauważyliśmy, widać tu wytarcie od szpeju, nie? Po prostu, że on był noszony. Zresztą widać po samym drewnie, że on to upadał, był przestawiany i tak dalej, także on był używany, nie? Był używany, ale na szczęście lufa jest w bardzo dobrym stanie. Zresztą sami widzieliście, że jeszcze trochę postrzela.
Tak, no mówię, że 1,5 moa, nam się nie uda, znaczy, że pół moa, nam się nie udało zrobić pół moa, tak jak powiedziałem, jak ja strzelałem z niego. Specyficzna broń, specyficzna ze względu na umiejscowienie tej lunety, na sposób celowania z niej, na mały eye relief i na to, że jak ten karabin leży na podpórce, ma tendencję do kręcenia się w lewo, no bo jednak jest środek ciężkości przesunięty Tak jest. tak jak luneta jest ustawiona, tak? Ale strzela się z niego bardzo fajnie. Spust! Taki trochę kałach, no. No, to jest milspec. To dalej Ale on jest nie ma milspec. jakiegoś tam oporu czy coś, jego się ciągnie tak jak spust w kałachu na dobrą sprawę. Ciągniesz, bach, pada strzał. Tak? Więc kwestia przyzwyczajenia się do tego spustu. Fajna broń, na pewno bardzo oryginalna. Tych egzemplarzy w Polsce jest no myślę, że kilkanaście. Są składaki i to też warto powiedzieć o tym, że możecie znaleźć dosłownie teraz te montaże i kity i zrobić z normalnego Garanda tak naprawdę wyborowego, ale różnica jest taka, że na lufie był wybity inny numer, inna specyfikacja techniczna i tak naprawdę te słynne 3 piątki na końcu to wyznaczało lufę, która była dedykowana do tego Garanda. No jeśli mówimy o koszerności, takiej koszerności, no to tak naprawdę powinny być te lufy z 3 piątkami wyprodukowane przez Springfielda i montowane u Springfielda. No i do pełnej koszerności brakuje mu jeszcze jednego elementu. Jest flash hider. Taki lejek. Taki lejek, tak. Jak chcecie wiedzieć, jak wygląda lejek do wyborowego Garanda, to wygląda mniej więcej tak jak do DP28. Tak, dokładnie. Do ruskiego RKM-u Biektariowa, tylko jest inaczej mocowany, bo ruski był po prostu na hama nakręcany, Tak. a ten ma taki zacisk sprytny. Używa zaczepu na bagnet po prostu. Tak. I tam się to zaczepia. Co ciekawe, M1C miał troszeczkę inny flash hider, który był normalnie wkręcany. Nie? No to tak właśnie wygląda w skrócie M1D Garand w wersji wyborowej. Dzięki Łukaszu za to, że przyjechałeś. Tak jak powiedziałem, początek był słaby, ale chyba teraz wyszło całkiem nieźle. Dzięki, że mogłem wpaść, bo jestem pierwszy raz. Mam nadzieję, że będziemy mogli od czasu do czasu pokazać Wam fajną broń ze stajni Łukasza, bo jak sam powiedział, oni broń sprzedają, ale przede wszystkim ją kolekcjonują. A z tego, co mi opowiadał, trochę fajnych zabawek tam jest, więc jak nie umrę, to mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy parę zabawek z jego kolekcji zobaczycie. I tym samym dziękuję Wam wszystkim za oglądanie filmu. Zachęcam Was do lajkowania, subowania, komentowania. To Wy współtworzycie ten kanał, więc bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Na dole link do serwisu Patronite. Jakby ktoś chciał nas wesprzeć, to będzie nam bardzo miło. I tradycyjnie dziękuję Łukaszu Dzięki, Michał. i do zobaczenia, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym filmie.